Arkanga, beyond crypto. Dzień dobry. Dziś jest wtorek, 29 sierpnia 2023 roku. Imieniny obchodzą Jan, Sabina, Flora, Mederyka, Racibor. Obchodzimy również dzisiaj Dzień Strażnika Miejskiego. Pogoda w naszym biurze w Londynie 16 stopni, częściowo zachmurzenie, w Singapurze jest 29 stopni słonecznie, a w Nowym Jorku mamy 21 stopni i pochmurnie. Cena tokena KNG na dzisiaj to $1,59, cena bitcoina to 26 032 dolary, obecny numer bloku BTC to 805 260, do halvingu pozostało nam 34 747 bloków, czyli około 237 dni i 8 godzin. Ja nazywam się Kamil Żynda, razem ze mną jest Tomek Widanka. Cześć wszystkim. A to jest 164 odcinek Kwadransa z Kangą. Dajcie nam proszę znać, jak nas słychać, jak nas widać, bo bez tego będziemy mówili do siebie i nas nie usłyszycie. Ja tymczasem, Tomku, tradycyjnie na kwadransowe pytanie. To się skupia. Skup się. Jak nazywa się twarz matematyka? Nie wiem. Oblicze. O. No dobra. To suchar za nami, także Tomku, powiedz mi, co się działo w ostatnim tygodniu na rynkach. Coina, Ethereum. Już jakiś czas temu wtedy mieliśmy te spadki duże 18, na przełomie 17-18 sierpnia. Pamiętamy zjazd 10% na Bitcoinie i innych walutach. Myślę, że gdzieś w ciągu kwadransu opowiem, dlaczego według mnie tak się zadziało, bo jak czytałem te wszystkie opinie w internetach, to naprawdę ręce opadywały. Jesteśmy teraz w fazie tej konsolidacji. Zbieramy się do ruchu w górę lub w dół. Nigdy nie wiadomo. To zależy, jak tam panowie z magicznymi różdżkami kapitałowymi sobie zaczarują. No, obecnie na poziomie 26 ponad $1000. Myślę, że po jakby skonsolidowaniu i ogłoszeniu jakichś newsów będziemy jakby karmieni newsami pozytywnymi i negatywnymi, tak jak to z reguły ma miejsce na rynku, i wtedy będziemy mogli określić po prostu kierunek. Tak? Teraz jakby ten ostatni ruch wykonany na rynku, ten duży spadek, to był ten ruch to go ostatni, na który ja jakby czekałem i o którym może, jak pamiętacie lub nie, mówiliśmy, bo przyznam, że nie pamiętam, który to był kwadrans. Mieliśmy taką teorię, bo dla mnie ten spadek był stricte związany jakby z dużą pozycją BNB, która miała być likwidowana na Venus protokół. Tam było 900 000 BNB. No i ogólnie historia z tym jest taka, że w listopadzie 22 rocznik Venus przegłosowało, że likwidatorem tej pozycji będzie po prostu Binance, tudzież BNB Chain Team. No i jak tak spojrzymy sobie na wykres,
na ten dzień tego 18 sierpnia, około północy UTC, to mamy tam taki naprawdę potężny zjazd na Bitcoinie. Tak. I teraz powiem, jaka jest moja nie tyle teoria spiskowa, co teoria po prostu. Tego typu pozycja na chainie, jakby Kanga miała podobną pozycję, powiedzmy ktoś zhakowałby chain Kangi, który nie istnieje i miałby bardzo dużo KNG i pod zastaw tych KNG, co się nie dzieje na KNG, bo też team nie chce tego robić, dawać pożyczek pod KNG, ktoś wziąłby dużą ilość dolarów. W tym przypadku wypompowali sobie 2 miliony BNB z powietrza, był exploit i 900 tysięcy z tych BNB posłużyło za wzięcie kolaterala. Tam wzięli chyba 65 milionów BUSD pożyczki, jakieś 30 milionów USDC, 50 parę milionów USDT i potem to porozsyłali po różnych sieciach, różnych protokołach. Część udało się zablogować, część udało się wypłacić, ale jakby ten kolateral został. I teraz zapaść tej pozycji spowodowałaby, że po prostu płynność BNB nie dałaby rady i rynek poleciałby po prostu do zera. Więc to jest autentyczny problem dla Binance i dla całego ekosystemu, na którym opiera się Binance. Teraz ta pozycja musi zostać zlikwidowana i jest likwidowana powoli przez właśnie team. I pojawiła się plotka w zeszłym tygodniu, że Binance właśnie sprzedaje różne asety, żeby zlikwidować tą pozycję. Oczywiście tam nie ma na to żadnych dowodów, no bo jak, jeżeli sprzedajesz na swojej centralnej giełdzie, tylko Binance wie, co tam się dzieje, tak naprawdę. No ale moim zdaniem jest w tym dużo prawdy. Tak jak ludzie mówią, no przecież Binance ma rezerwy kapitałowe. No właśnie. Przecież nie jest dla nich problem takie coś. Nie? No, to zastanówmy się, ostatnim razem Binance zgłosił jakby swój net revenue, net profit właściwie, revenue, czyli dochód netto w 2020 roku. To był poziom 800 milionów dolarów dochodu. I teraz ta pozycja wymaga około 150 do 200 milionów dolarów, żeby pokryć tą stratę. No i to jest kwartał działalności takiego giganta jak Binance na podstawie danych ostatnich oficjalnych, jakie mieliśmy. Nie wiadomo, ile Binance tak naprawdę teraz zarabia, czy traci. A tak naprawdę Binance nie może siedzieć na takiej tykającej bombie. BNB było bardzo mocno wypompowanym tokenem w 2021 roku. I tak jak w traderskich słownikach przy takich mocnych pompach, jak masz te schematy pump and dump, nie mówię, że BNB pump and dump, ale powiem o takim może nazewnictwie, to powstaje coś takiego jak gap. Gap powstaje, gdy mamy na przykład bardzo ostry wzrost ceny, cena leci i w teorii traderskiej jest tak, że jak cena gdzieś poleciała, potem musi wrócić do tego poziomu, żeby wybijać tak. Nigdy nie idzie pionowo, zawsze idzie skokowo. Bardzo często wielu traderów mówi, że gapy muszą się zamknąć. I mamy bardzo potężny gap od $40 do 100 iluś, który nie był nigdy zamknięty. I teraz wiele osób, tych berów można było powiedzieć, wieści, że jednak do tego poziomu dojdziemy. I trzeba też wiedzieć, że BNB, Binance Chain, jest bardzo wielkim ekosystemem. I moim zdaniem Binance też pracuje w tym kierunku, żeby tą pozycję zamknąć. Żeby jakby to był ich błąd, ten exploit był ich błędem, z ich winy okradli ten protokół. I Binance nie może sobie pozwolić, żeby, moim zdaniem, żeby jakby reputacja BNB i Smart Chaina, czy tam BNB Chaina, nie pamiętam jak oni się już tam teraz nazywają, była nadszarpnięta. Nie? Także dosłownie po tych spadkach, 10-20 minut po tych spadkach, pierwsza część jakby pozycji tej została spłacona. Nie? Co sugeruje, że Binance sprzedał dużą ilość BTC? Sugeruję, że jeżeli ja byłbym w takiej sytuacji, to powiem, co bym zrobił. Mam dostęp do największego rynku futures.
Nie mówię, że tak było. Jakby to jest spekulacja, teoria spiskowa. Ja lubię takie rzeczy. Lubię sobie szyć, więc teraz szyję. Mam dostęp do największego rynku futures. Mam do zamknięcia pozycje. Mam duże połacie kryptowalut. Jestem w stanie mieć impact na rynek, otwierając tym samym shorta na wysokich pozycjach, sprzedawać kryptowaluty, które mają pokryć dług na BNB, no bo tak naprawdę można sobie mówić, że mają rezerwy kapitałowe, ale żadna spółka nie chce wziąć kwartału swojego urobku, swojej pracy, wszystkich swoich pracowników, oni mają tam tysiące pracowników i powiedzieć, no musimy to oddać, nie? Tam trzeba jakoś zadziałać. Więc można by było otworzyć shorta przeciwko rynkowi, samemu zrzucać duże ilości kryptowalut, ten short jakby offsetowałby, dawałby po prostu zysk, tak? Bo longi napędzałyby spadki. Tak. I do poziomu 10% minus realizować te zyski powoli, nie? Czyli schodzić z tego shorta, tam stabilizować cenę, tak jak widzimy stabilizowane te ceny, spadło do 25 000, potem było odbicie takie momentalne. To już były jakby wchodzenie w long i tego typu stabilizowanie rynku. No i po prostu uzyskałbym kapitał na spłatę. A skąd pojawia się kapitał na spłatę tej likwidacji? Nie? No bo spłacili obecnie bodajże $60 milionów. Można wejść sobie na BNB Smart Chaina, wyszukać adres tego BNB Chain Exploitera i sprawdzić sobie, że właśnie kilkanaście minut po tych wielkich spadkach tam zostało manualnie spłacona część pożyczki. 30 milionów. Potem po kilku dniach znowu $30 milionów. Teraz znowu tam weszło z Binance'a $30 milionów na kolejną spłatę. Kiedy będzie ta spłata, nie wiadomo. Nie wiadomo też, jak rynek zadziała. Tylko trzeba jasno powiedzieć. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla Binance'a i stabilności BNB Smart Chaina, więc ta pozycja musi być zamknięta. Oni wzięli to na klatę, zamykają to jakkolwiek to robią. Moim zdaniem robią to teraz. To trochę manipulują rynkiem. Oczywiście. Jakby rynek kryptowalut nie był manipulowany. Teraz jakby wiemy, że na rynki wchodzą też inne, większe fundusze inwestycyjne i później może rzeczywiście ten rynek będzie manipulowany już tylko przez nich. Już firmy trzecie jak Binance, myślę, po to są te wszystkie ataki na Binance, żeby wygryźć obecnych gigantów i zastąpić ich innymi. Taka jest moja teoria i wyszło nam właściwie teraz na tym kwadransie spodziewaliśmy się, można powiedzieć, spadku tego BNB do tych 220. Mówiliśmy właśnie ze względu na to, że moim zdaniem to jest tykająca bomba, której trzeba się pozbyć. To mówiłem, że do tej likwidacji dojdzie, że do tej ceny dojdzie. No i jakby też nie powiedziałem, że od razu za tydzień, dwa. No ale minął miesiąc czy dwa, nie pamiętam kiedy był ten odcinek i mamy to na stole. A co czytałem na tych różnych poczytnych portalach internetowych, to tam były właśnie narracja oficjalna, no, że Evergrande złożyło wniosek o bankructwo. Nie? No co ma jakiś deweloper w Chinach do ceny Bitcoina? W Chinach, w których oficjalnie kopanie kryptowalut jest, nie wiem, karane śmiercią, może przesadzam, ale tam nie można jakby się bawić w kryptowaluty. Teraz w Hongkongu coś tam otwierają, tak. Nie? Jakby ja to mawiam, co ma piernik do wiatraka. I czytam te wszystkie jakby teorie i zachodzę w głowę jakby skąd oni to biorą, nie? Czy to ktoś podkłada te tematy, czy... No ale wiesz, no jeżeli mamy w Chinach oficjalny zakaz, ale są jakieś głosy ze społeczności, że jednak oni kopią te kryptowaluty dalej w Chinach i oni wcale z tego nie zrezygnowali. Czyli mogą jakoś tam może mieć jakiś wpływ na to upadek tego dewelopera, no bo ten deweloper podejrzewam, że dywersyfikował jakby udziały w jakichś przedsięwzięciach i mógł być jednym z uczestników na przykład kopania. Znaczy, jeżeli kopią w Chinach rzeczywiście kryptowaluty, to kopią na pewno pod kuratelą rządową. Nie widzę sytuacji, nawet jeżeli tam są też połacie ziemi, raz mi się udało być w Ameryce, jechałem przez te jakby rozległe krainy, gdzie tam nic nie ma rzeczywiście.
Ale wydaje mi się, że jednak jeżeli ktoś miałby bardzo dużą ilość energii, bardzo dużą ilość mocy obliczeniowej, czyli taką kopalnię, albo jakby zespół kopalń, to raczej by się nie chował w jakichś górach tam gdzieś, gdzie po prostu nie ma KRMR, nikt nic nie wie i nikt nic nie powie, tylko prędzej czy później ktoś się dowie. Jeżeli reżim tam jest taki, jak mawiają, że jest, bo nie wiem, jaki jest reżim w Chinach, jakby wiem to, co słyszę w wiadomościach, tak. także jestem karmiony jakąś narracją zawsze. To myślę, że albo jeżeli to robią, to rząd o tym wie i robią to świadomie w jakby współpracy z rządem, lub nie robią tego wcale. Myślę, że ludzie nawet tacy majętni nie są na tyle głupi, żeby wchodzić w coś, gdzie rząd posiadający siły zbrojne jest w stanie po prostu ich tam wjechać i ich wystrzelać. Okej. No dobra, no to już jak jesteśmy przy manipulacji, to teraz możemy poruszyć w sumie temat dzisiejszego odcinka, czyli jak BlackRock tutaj przyjmuje Bitcoina, można powiedzieć, tak? No bo mamy z kilku frontów ataki, można powiedzieć, ataki, różnie na to różnie można to ująć słowa, no ale sytuacja jest taka w tym momencie, że BlackRock stara się o ETF-a na Bitcoina, którego dużo osób wieszczy, że dostanie. Jest już trzecim największym posiadaczem bitcoinów na świecie. No i dochodzi teraz do tego coś, co wypłynęło wczoraj tak już bardzo masowo, że jest udziałowcem w 4 z 5 największych kopalń bitcoina na świecie. Fakt, że to są, jest drugim największym udziałowcem, fakt, że to są jakieś procentowe, kilkuprocentowe, tam od kilku procent do 8% chyba udziałów w tych kopalniach. No ale teraz jak ty to widzisz? Jaka jest sytuacja teraz z tym BlackRockiem? No bo jeżeli będą mieli te wszystkie narzędzia pod kontrolą, czyli będą mieli ETF-a jako główny dostawca ETF-ów, będą mieli bardzo duży kapitał inwestorów, będą mieli kopalnie pod kontrolą, no bo tak jak już rozmawialiśmy przed audycją, no to, że mają jakiś tam mały procent, no ale mają bardzo duży wpływ przez to, że mają ten kapitał, tak? No i jeszcze mają te bitcoiny. No i teraz czy oni, no bo ja tutaj widzę w dwie strony może to pójść. Albo chcą zabić Bitcoina, no bo będą mieli wszystkie narzędzia, żeby go sprowadzić na ziemię i praktycznie wyzerować jego wartość, albo chcą zrobić coś, żeby ten Bitcoin był naprawdę dużo warty. Jak ty to widzisz? Znaczy BlackRock to jest największy fundusz inwestycyjny na świecie. Teraz 8 tryliony dolarów. Możliwe. 8 do 10 trylionów dolarów. I teraz podejrzewam, że można by było wyłonić, pomyśleć o dowolnej, mniejszej lub większej spółce notowanej na giełdzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. I powiedziałbym, że BlackRock jest jej inwestorem. BlackRock nie jest takim standardowym funduszem inwestycyjnym, który szuka fajnych okazji. BlackRock jest funduszem wpływów. Więc to, że on ma duże stejki we wszystkich kopalniach, w których może mieć stake, czyli do których ma dostęp przez rynki amerykańskie, to mnie w ogóle nie dziwi. Natomiast też nie dziwi mnie to, że wchodzą w ten rynek, skoro startują z ETF-ami. Tak jak mówię, Binance ma najmocniejszą pozycję, jeżeli chodzi o rynki futures, w ogóle derywaty, rynek derywatów, rynki spot na świecie. I BlackRock to widzi wolumeny, widzi kapitał, jaki za tym idzie i tym samym władzę w pewnych sektorach, którą mogą w jakiś sposób rozszerzyć. I jako fundusz wpływów posiadający, można powiedzieć, nieograniczony kapitał. No bo trzeba powiedzieć, że tak jak działają rynki finansowe, przykładowo, tak mówisz, że mają 8 trylionów. 8 do 10 trylionów. Tak, i teraz wyobraźmy sobie, że standardowe wzrosty, spadki tam na rynkach majtają tą wartością, powiedzmy, że ta wartość się nie zmienia, nie? Ale też firmy wypracowują jakieś zyski i wypłacają te zyski. Powiedzmy, że te zyski byłyby na poziomie 5% z tych 8 trylionów. Tak. Skupa siana. No tak. I naprawdę w każdy kwartał, każdy miesiąc, no tam różnie te odsetki są kapitalizowane, oni mogą sobie kupić kilkanaście firm albo bardzo dużych udziałów. No i po prostu robią to i będą to robić. Nie? A wchodząc w rynek kryptowalut i chcą teraz mieć spotowy
ETF na Bitcoinie. Tak. Nie dziwię się też, że mając to, chcą mieć zabezpieczenie w postaci spółki, która jest w stanie rzeczywisty towar wydobyć. Nie? Bo teraz tego typu przedsięwzięcie też trzeba w jakiś sposób zabezpieczać. Zarządzanie ETF-ami, zwłaszcza spotowymi, jest stosunkowo mało profitowe dla takiej platformy inwestycyjnej, więc też oni sami muszą jakoś mitygować to swoje ryzyko. No i wchodzenie jakby w spółki wydobywcze myślę też jest dobrym kierunkiem. Nie? Ja na przykład też posiadam jakieś spółki wydobywcze Bitcoina, bo po prostu nie mogę już kopać. No, zabili mi Ether. Moje karty graficzne są już nikomu niepotrzebne, więc jakby kupiłem akcje spółek wydobywczych. No. Czy to był dobry zakup? No, Ukaże z tym się. trafiłem. No. Na przykład nie będę mówił o swoich inwestycjach giełdowych, bo jest po prostu czasem dobrze, czasem źle. Coinbase nie był dobrym zakupem. No to będzie temat na jakiś pewnie no comment, żebyśmy porozmawiali o trafionych czy nietrafionych inwestycjach. No dobra, no to teraz może jeszcze cię zapytam, co myślisz o tym, już jak jesteśmy przy ETF-ach, no to tutaj kolejne firmy będą się starać o ETF-y na Ethereum. Myślę, że to będzie się cieszyło też takim dużym zainteresowaniem jak ETF-y na Bitcoinie, bo wszyscy mówią o Bitcoinie, ETF-y, BlackRock. No a tutaj po cichu inne firmy niż BlackRock starają się ETF-y na właśnie Ethereum. Jak uważasz, że to wpłynie na rynek? No tak jak mówiliśmy na koment ostatnim, nie? Że co mi się nie podoba w Bitcoinie, to to, że właśnie może pozazdrościli trochę temu młodszemu bratu, nie? I wchodzą w te kontrakty. To jest właśnie inny produkt, mocno inny produkt, pierwszy inny produkt od Bitcoina, ten cały Ether. I teraz nie dziwię się, że chcą też obstawić jakby tamtą część tortu. Nie? Firmy widzą, widać to po działaniach, że w rynku jest potencjał. Nie? Sam mówiłeś mi nawet jakiś czas temu o wolumenie obrotu na stablecoinach. Tak, tak. Że wyszło, że właściwie w zeszłym roku chyba wolumen... W 2020 roku, już muszę tutaj to znaleźć, bo tutaj gdzieś mam właśnie nawet zapisane, w 2020 roku stablecoiny rozliczyły 11 bilionów dolarów na blockchainie i to jest bardzo zbliżone do wolumenu Wizy całej, czyli Visa zrobiła 11,6 biliona dolarów, a stablecoiny rozliczyły 11 bilionów dolarów. Teraz wiemy, jaki wpływ ma Visa, gdzie dostępna jest Visa. Podejrzewam, że ja czy ty mamy Visa w portfelu. Każdy, kto, nie wiem, przejdzie koło nas, ma tą Visa w portfelu. Jest to pewien etap kontroli, nie? Po pierwsze, jak gdzieś płacisz, wszyscy wiedzą, gdzie płacisz, czym płacisz, ile masz. Wiesz, to jest naprawdę wartościowa informacja, nie? Tak jak ja zawsze powtarzam, że pieniądze są jakby zawsze medium do celu, nie? I myślę, że ostatecznie w świecie nie liczą się na tyle pieniądze, zwłaszcza dla tych dużych funduszy inwestycyjnych, co kontrola. Władza. Tudzież rząd. Tak. Jest to forma po prostu utrzymania władzy, nie? Także jakby wydaje mi się, że próbowali walczyć, nie? Z kryptowalutami. Dalej walczą, ale nawet jeżeli ta walka im się nie uda, to chcą wejść od tyłu. Nie? No i pytanie, jak to się na nas odbije, zobaczymy. Nie? Jak słucham tych wszystkich wytycznych, bo ogólnie tak jak mawiali tutaj czasem i też słyszę o majkach, nie? To tam jest, chcą wprowadzić w tej majce coś takiego, wyegzekwować coś takiego jak śledzenie, do kogo się wysyła krypto, tak. Czyli wszelkie przelewy dowolnej kryptowaluty na jakiś portfel. No i też pełne KYC na giełdach, tak, że będą mogli wiedzieć, kto do kogo przesyła środki. Nie? I tak. to jest jakby implementacja dyrektywy FATF. FATF to jest taki Financial Task Force stworzony do właśnie, jest coś takiego jak Travel Rule i to jest właśnie implementacja tych dyrektyw, co oni tam sobie wymyślili i ogólnie bodajże do 2024 końca czy początku 2025 większość krajów, które są członkami jakby zrzeszenia FATF, tudzież podlegają pod FATF, musi to zaimplementować, po prostu inaczej będą odcięci od systemu finansowego, więc to się stanie. Nie?
i te wszystkie elementy kontroli, musimy mieć na uwadze, że no, to po prostu się zadzieje prędzej czy później i ta ręka nas dosięgnie. Pytanie, co będzie wtedy, nie? No tak. Już jak jesteśmy tutaj przy jakichś instytucjach kontroli czy nadzoru, no to tutaj mamy taką jedną instytucję, część pewnie osób zna, DEA, czyli Drug Enforcement Agency. To jest instytucja ze Stanów Zjednoczonych walcząca z obrotem narkotykami. No i tutaj okazuje się, że kilka dni, no w maju 2023 roku, czyli kilka miesięcy temu, DEA przyjęło $500,000 z kont na Binance, które były używane do prania brudnych pieniędzy, sprzedaży narkotyków, tak? No i chcieli przenieść te środki na inne konto. No i część z tych środków przenosili na adres, na który wysłali na początku $5 czy $50 na spróbowanie, czy wszystko pójdzie w porządku z tym przesyłaniem środków. No i w tym momencie zostali zhakowani, zeskamowani. Na zasadzie jak Poison, adres poisoning, tak? To się nazywa Poison Pill na adres, no. Tak, no i tutaj sytuacja jest taka, że wysłali $45, system hakera jakiegoś znalazł tu transakcję, wysłał transakcję zwrotną na jakąś bardzo małą kwotę z adresem, który był podmieniony przez hakera, gdzie pierwsze i ostatnie cyfry się tylko zgadzały. No i tutaj jakaś osoba z DEA, która nie za bardzo ogarniała sytuację, przesłała, no zobaczyła, że ta pierwsza transakcja przeszła elegancko, no to wysłała resztę środków, to było około $50,000, przesłała na adres, który był ostatni w transakcji. I ten adres był podstawiony przez hakera, tak? No i tutaj wysłali te środki, a jak się zorientowali już, że były wysłane, no to okazało się, że te środki na Binance zostały wymienione na Bitcoina i zostały wypłacone z giełdy. I tutaj jest taka przestroga, tak, dla wszystkich, którzy nas oglądają i którzy inwestują w kryptowaluty, żeby dokładnie sprawdzać adresy. Bo taki scam jest bardzo powszechny. Ludzie zazwyczaj ciężko jest wprowadzać ręcznie te adresy. Ludzie po prostu kopiują, kopiuj wklej. No i tutaj zazwyczaj ja też jestem, no niestety przyznaję się, no już od ostatnich chwil, no już będę też sprawdzał teraz więcej niż pierwsze i 4 ostatnie cyferki, no bo tutaj bardzo łatwo wpaść na taką minę i wysłać środki w nieodpowiedni sposób do nieodpowiedniej osoby, tak? No i tutaj jak ty to widzisz? Jak można się jeszcze zabezpieczyć przed takimi sytuacjami? Tak, to może zanim ja odpowiem, to przeproszę tutaj publikę, bo jak pewnie widzicie, jestem taki mocno ekspresyjny i tak jak mówicie, gibię się i ruszam jak mówię. I pewnie dlatego przerywa ten dźwięk, także sorry za to. Postaram się jakby siedzieć jak drewno i teraz mówić do was, żeby było mnie dobrze słychać. Zabezpieczyć się przed tym można, powiedziałbym, stosunkowo prosto. Ja robię to tak, że zawsze mam zapisane adresy, na które wysyłam. To znaczy, czy na giełdzie, czy mam książkę adresową, tak samo w MetaMasku zawsze definiuję adresy. No bo ten atak jest bardzo popularny i wykonywany automatycznie. Działa to tak, że ogólnie wygenerowanie hasza adresu, tego co widzicie, adresu co widzicie zawsze na MetaMasku czy gdziekolwiek, stricte danego jest bardzo, bardzo trudne. Ale wygenerowanie fragmentu adresu, czyli zgodności kilku znaków, na przykład pierwszych i ostatnich, już takie trudne nie jest. I jest to nawet proces bardzo szybki. Tak jak zgadywanie, powiedzmy, hasła do Wi-Fi 10-znakowego. Jest to po prostu skończony, prosty proces. No bo tego typu haszy dających pierwsze 4 i ostatnie 4 znaki takie same są, nie powiem, że miliardy, bo to są naprawdę rzędy wielkości więcej liczbowo. Także bardzo dużo takich kombinacji, które dadzą ten podobny wynik. Więc automaty działają w ten sposób, tych skamerów, że one skanują sieć w czasie rzeczywistym. I po prostu na przykład, jeżeli robicie na przykład depozyt na Kangę, możecie sobie sprawdzić dowolny adres depozytowy na Kandze, powiedzmy na sieci BSC. Wejdźcie sobie na swój adres na Explorer i zobaczcie, że jest tam bardzo dużo przelewów na przykład na 0,001 USDT. To jest z jakiegoś adresu, który wygląda łudząco podobnie, bo po prostu te automaty wykrywają ruch na sieci, robią taki depozyt z podobnego adresu na twój adres, z którego wysyłasz środki. Na adresy depozytowe na Kandze wpływają środki, więc oni
nie traktują tego jako adres z Kangi, czy tam adres depozytu z Binance, cokolwiek, tylko jakiś adres na sieci. Czyli robią taki depozyt z podobnego adresu, licząc na to, że właśnie ktoś zrobi wyślij USDT, wybierze sobie z ostatnich transakcji z MetaMaska u siebie jakąś transakcję, tak jak zrobili ci z PCSDA, po prostu czochadymi, nie? I po prostu liczą, że wyślesz im te środki i naprawdę bardzo, bardzo dużo osób się na to łapie. Jak sprawdzicie, jest tego wpierony. I pamiętam jeszcze właśnie początki tego typu właśnie pomysłów. Jak właśnie Sławek przyleciał i mówi, że dostaje jakieś depozyty na 001 USDC. Tak, było. O co tu chodzi? Tak. Było I to właśnie były pierwsze oznaki, gdzie już na to wpadli, zaczęli to rozsyłać. Nie? I oni w ten sposób zatruwają adresy. To się nazywa zatruwanie adresów. Nie? Żeby po prostu złapać frajera. No, widać się udaje czasem, nie? Bardzo często widać się mocno opłaca, skoro zrobili automaty, które robią to 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i po prostu rozsyłają co chwilę. To mnie jedna rzecz zastanawia, no bo jeżeli oni wysyłają na przykład po sieci, tak, bitcoina, te 001 USDT, no ale przesył ich kosztuje przecież na sieci. To jest, myślisz, że wliczone jakby i wysyłanie takich seryjnie małych przelewów? Na no Bitcoinie przecież... raczej tego nie zrobią, nie? Ale na tego typu Etherach i tak jak działa MetaMask, nie? MetaMask jest portfelem, który ma ułatwiać życie użytkownikowi, więc tam jest standardowa funkcjonalność pod tytułem wyślij do ostatniego odbiorcy albo nadawcy jakiś przelew. Nie? Na przykład z kolegą sobie wysyłasz tam kryptowaluty w tej nazad, nie? I po prostu chcesz znowu mu wysłać, a oni tam ci się wstrzelili i jakby w historii transakcji przychodzących w USDT, nie? Bo najczęściej używacie USDT i oni ci przyślą to USDT, widać, że ostatnia transakcja przychodząca była z takiego i takiego adresu, więc ty wybierasz ten adres, nadajesz $40,000, a tam już nie ma kolegi, nie? Tylko to jest ten adres właśnie tych skamerów. Jeżeli możecie, to tak dajcie znać, czy jakby jak już siedzę jak to drewno, to czy jest dajcie znać, czy Tomka lepiej słychać i czy już nie przerywa. Bo w sumie jak nas nie słyszycie, to słabo. Słaba telewizja śniadaniowa. Ale jak ktoś to napisał, tutaj mamy Ryszard Anonim nas pisał, no przecież napisałem, że się gibie, ale jak ktoś już wcześniej napisał, najlepsza śniadaniowa telewizja ever. Także dziękujemy bardzo. Ryszard mówi, że jest lepiej, także spoko. No tutaj możemy jeszcze porozmawiać chwilę, no bo wyszedł taki news też, że w ostatnim sprawozdaniu spółka OnlyFans ujawniła, że zainwestowała w Ethereum. No i to było sprawozdanie z 2022 roku, no na pewno są na stracie w tym momencie, bo cena też spadła Ethereum w tamtym okresie, od tamtego okresu. No ale tutaj rozmawialiśmy o tym przed audycją, że no to jest fajny, no, w dobrą stronę poszli, tak? No bo tutaj można zanonimizować użytkowników, trochę jakby płacili gotówką. No i to moje pytanie, no bo zaczęliśmy tu rozmowę wcześniej, ale chciałbym tutaj z tobą dokończyć. Czy uważasz, że jest możliwe anonimizowanie teraz transakcji na przykład po sieci Ethereum? Jeżeli mam na jakimś swoim koncie środki i chcę je komuś przesłać, to czy jest jakiś sposób zanonimizowania tego, żeby ostatnia osoba w tym łańcuchu przesyłów nie była w stanie dojrzeć tego, że to był mój adres na początku? No, jest wiele różnych sposobów, nie? Żeby jakoś to zanonimizować. Bardziej pytanie, w jaki sposób dany system prawny podchodzi do tego, kto jest winny. Nie? Bo tak jak na przykład w Polsce mamy w systemie prawnym coś takiego, że jak nie podejmiesz się, tylko zrobisz coś złego, nie? Jesteś przestępcą, to muszą ci udowodnić winę, tak? W przypadku na przykład przewinienia w systemie podatkowym, w prawie karno-skarbowym, jesteś winny z założenia, wskazywany z góry i musisz udowodnić niewinność. Czyli działa to. Tak. Także to zależy w tym samym, tak samo można się odnieść do tej sytuacji, że mam adres, jakby ktoś się dowie, że to jest mój adres i ja wysyłam gdzieś środki. Nie? I pytanie, czy ja muszę udowodnić, komu wysłałem środki, że ten ktoś to nie jestem ja, czy po prostu z założenia jestem niewinny i wysyłam do kogoś innego te środki. Nie? Więc de facto ta anonimizacja przez te Tornado Cache i tak dalej dla zwykłego człowieka, powiedziałbym, nie jest istotna. Nie? Jak ja bym wysyłał tobie środki
ty byś podał mi swój adres, wysłałbym je, ja bym wiedział, że ty to ty i nikt inny poza mną by tego nie wiedział. Nie? I jakby potem na przykład powiedzieli, że ty panie Widanka, zły gość, tu masz środki kryptowalutowe i daliby ten twój adres, nie? No to powiedziałbym, że to nie jest mój adres. Pytanie, czy musiałbym powiedzieć, że to jest twój adres, potem by ciebie sprawdzili cokolwiek, że ty masz tu środki i sobie wymyślą, że od wszystkich środków trzeba 95% oddać państwu. No tak. Nie? No tak jak kiedyś, nie wiem kto tam, któryś prezydent Stanów Zjednoczonych kiedyś powiedział do swoich obywateli, że no macie złoto, oddajcie złoto, nie? Tak. Wasze złoto, nasze złoto, nie? Tak. No. Był zakaz posiadania złota. Dokładnie, pod karą więzienia, Tak. nie? I to było prawo, to jest prawda. Tak. Nie? I teraz, no ja nie jestem zwolennikiem tego typu prawa, nie? I jakby sobie powiedzieli teraz na przykład wszystkim Polakom, słuchajcie, jak macie kryptowaluty, to musicie zgłosić, ile macie tych kryptowalut. Tak, nie? i właśnie, ale na przykład mogliby też zrobić, czy mogliby też tak zrobić, że posiadanie kryptowalut jest nielegalne po prostu i musisz się wszystkie przekazać na rzecz państwa. Tak, bo żeby wspomóc jakby tutaj pomoc solidarnie trzeba wspomóc jakby siłę polskiego złotego i jakby przesłać bitcoiny na adres tam Ministerstwa Finansów, żeby były rezerwy bitcoinowe, nie? No bo złoty się tam słabo trzyma, nie? No różne rzeczy mogą się zdarzyć. Nie? No teraz chyba się lepiej trzyma, bo mają obniżyć stopy procentowe. Szmery bajery, nie? No wybory mogą. Się zbliżają, to wiesz. Nie, no spoko. Pytanie, co jest dobre, nie? Dla Polski. Czy jest ta mocna złotówka, czy słaba złotówka? No tak, iPhone ci podrożeje, nie? Ale z drugiej strony masz konkurencyjność swojej gospodarki. Państwo zarabia dużo na eksporcie, tak? Okej, ktoś powie, no ale w Stanach za tą samą pracę dostają 3 razy więcej pieniędzy. Tak, ale 5 razy więcej muszą wydać, żeby się najeść, nie? Więc wiecie, są plusy dodatnie i ujemne zawsze w każdej sytuacji, nie? To wszystko to jest chłodna kalkulacja i nie zawsze mocna złotówka to jest dobra rzecz dla Polski, a złotówka, jako nieposiadanie euro moim zdaniem, już tak, nie? Nie wiem jak tam ci wszyscy ekonomiści, bo ja tam nie mam żadnych ani certyfikatów, ani doktoratów z ekonomii, więc jestem zielonym ludzikiem z internetu, no ale swoje zdanie mam, nie? No dobra, no to już jak jesteśmy przy takich tematach, to powiedzmy teraz o konkursie. Jak strzelają Gropiński, nasz tutaj prezes Narodowego Banku Polskiego też myślę, że nie wie co robi i strzela, no to tutaj strzelają też ci, co trafiają w nasze prognozy dotyczące ceny Bitcoina. No jak wszyscy wiedzą, podejrzewam, no mam nadzieję, że wszyscy wiedzą już do teraz, że mamy cotygodniowy konkurs na przewidywanie ceny Bitcoina, tak? Czyli trzeba wybrać, jaka cena będzie za tydzień, o godzinie 9 rano, następny wtorek. No i tutaj dać komentarz pod naszym materiałem wideo, hashtag kwadrans z Kangą 165 i cena w dolarach, takich jest pokazane na ekranie, tak? I te komentarze, które zostaną dodane dzisiaj i jutro, będą brały udział w konkursie na tą cenę Bitcoina, o którym wspomniałem. Na przyszły tydzień, na 9 trzeba przewidzieć, jaka będzie cena. No i nagrodą w tym naszym konkursie jest, wymyśliliśmy sobie taki model, 1/10 łapek w górę z naszego kanału na YouTube, tak? Czyli im więcej osób zalajkuje nasz materiał, to od razu prosimy o subskrypcję, polajkowanie, udostępnienie tego materiału. No chcemy, żeby wiedza szła dalej i bardzo nam to pomaga, także nawet techniczny komentarz będzie super. No i teraz im więcej łapek w górę, tym większa nagroda w przyszłym tygodniu. No w tym tygodniu mamy taką sytuację, że w zeszłym tygodniu nikt nie wygrał, no ale w tym tygodniu już ktoś wygrał i się skumulowała, bo też dodajmy to, że jeżeli ktoś nie wygra w jakimś danym tygodniu, to na następny tydzień przychodzi nagroda i tak po kolei, aż ktoś trafi. Warunkiem jest takim, żeby ta cena Bitcoina nie odbiegała więcej niż 25 ceny od tej, która będzie o 9 rano właśnie na rynku Bitcoina do USDT na Kandze. No i w tym tygodniu mamy tutaj pana Pawcio85, który jest wygranym tego odcinka, no i obstawił cenę 26 023 $. Cena Bitcoina o 9 to było 26 029 $, czyli pomylił się no niecałe $6, także gratulujemy, szklana kula widać działa. No i nagroda w tym tygodniu, połączona z nagrodą z zeszłego tygodnia, to 99,7 KNG, 997, jaki to
skrócik nam się ułożył. Także prosimy Pawcie 85 o kontakt z naszym działem supportu i tutaj spróbujemy ustalić twoją tożsamość, czy na pewno ty to ty i wyślemy ci tą nagrodę niezwłocznie. A wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału, tak jak mówię, w naszym konkursie, który będzie trwał do następnego tygodnia, ale liczą się głosy z dzisiejszego dnia i z jutrzejszego dnia. Także no to cóż tu jeszcze, co jeszcze jak jesteśmy przy Kandze i KNG, no to możemy też powiedzieć, że tutaj ktoś ktoś tutaj zadał pytanie w komentarzach, z tego co widziałem, kiedy będzie stablecoin do franka szwajcarskiego. O, czy macie informację, kiedy w końcu będzie Omega do franka szwajcarskiego na Kandze? No, Krzysiu, nie mamy niestety jeszcze takiej informacji, kiedy będzie, ale prawdopodobnie może być. Także jeżeli będzie, no to na pewno się dowiesz od nas z newsów, tak? A dzisiaj o 11:00... Jest jakaś informacja, że ktoś się zgłasza, że miał jakąś cenę chyba bliżej. No to musimy to sprawdzić jeszcze. Także będzie weryfikacja. Będzie weryfikacja. No a co do tutaj stablecoinów właśnie, i które się pojawiają u nas na Kandze, no to mamy sytuację taką, że dzisiaj o 11:00 przedstawimy stablecoina, nie naszego, nie omegowego, ale współpracujemy z ukraińskim emitentem stablecoina z Ukrainy i ogłosimy dzisiejszy, w niedługim czasie, kiedy będzie listing, ale dzisiaj pójdzie pierwsza informacja, także zapraszamy na nasze social media o 11:00. Będzie można sobie przeczytać, no, wraz z wprowadzeniem tego stablecoina do nas na giełdę, pojawią się też konkursy. Będzie konkurs, z tego co pamiętam, depozytowy, będzie konkurs tradingowy, także przez najbliższe tygodnie będzie można się tutaj zainteresować i na pewno coś fajnego wpadnie wam w oko. No tutaj już jak jesteśmy jeszcze, no tak na kończenie, bo tutaj widzę, że zwracają nam uwagę, że dzisiaj bardzo pesymistyczny odcinek, no to tutaj możemy jeszcze podyskutować o wróżbicie Macieju i jego przewidywaniu na przyszłą cenę Bitcoina po halvingu. Także jak widzisz tu cenę? Bo tutaj doszły ostatnio informacje takie z Pantera Capital. Nie wiem, czy wszyscy znają, no Pantera Capital to jest jeden z największych też funduszy inwestycyjnych, który jest bardzo mocno w krypto. No i oni sugerują, że po halvingu $148,000 do połowy 2025 roku. Co ty na to? Jak uważasz, tak optymistycznie tylko prosiłbym teraz, żebyśmy przy tej pogodzie jeszcze nie dobijali wszystkich. Powiedziałbym tak. Tak jak mówiłem o tym koszcie tej mocy obliczeniowej, koszcie prądu, nie? Na ostatnim no comment. Powiedziałbym, że po halvingu powinniśmy się spodziewać podwojenia ceny po prostu, no bo koszt wydobycia tego samego Bitcoina będzie po prostu 2 razy wyższy. Tak? Oczywiście wiadomo, że te firmy, które na tym zarabiają na sprzedaży Bitcoina, na pokryciu swoich kosztów, tego typu rzeczy w wydobyciu mają dużo większą marżę niż że jadą na styk. Nie? Także to nie musi być aż 50%, ale spodziewałbym się wzrostów, bo to jest albo w tę stronę, albo jakby kryptowaluty się zwijają. Ja uważam, że kryptowaluty zwijać się nie będą. I przez to, że mamy podaż Bitcoina, jaką mamy, bo liczy się tak na rynku płynność, nie? Bo fakt, Bitcoin ma bardzo dużą kapitalizację rzędu n-set miliardów dolarów. Tylko trzeba rozróżniać pojęcie kapitalizacji i bieżącej płynności. W obiegu takim rynkowym tego Bitcoina jest dużo mniej. Jest po prostu go niewiele. No teraz w ogóle na giełdach jest bardzo mało. Także ruszenie ceny, no bo prawdziwego prawdziwego towaru na rynku jest stosunkowo niewiele, więc nawet taki powiedziałbym niewielki kapitał jak $100 milionów, $200 milionów jest w stanie bardzo mocno wpłynąć na cenę Bitcoina na wszystkich rynkach. Nie? Wszystkie rynki są bardzo mocno skorelowane. Obsługują je ci sami market makerzy i jakby podaż Bitcoina też jest w jakiś sposób ograniczona. Jeżeli pojawi się bardzo duży popyt z jakiegokolwiek powodu, to po prostu cena ruszy do góry bardzo szybko. Nie? Mamy też na względzie zawsze spadek wartości waluty fiducjarnej, bo to mamy w system finansowy po prostu wliczone. Inflację. Widać im szybszą, im większą, tym lepiej ostatnio. No i jakby jest to możliwe. Tak? Jeżeli mówimy, że jesteśmy takimi pesymistami, powiedziałbym, że nie do końca. Nie? Po prostu... Czy obstawiasz więcej? Może być.
nie lubię obstawiać z góry. Jakby kupując Bitcoina teraz i kupując go na 2-3 lata, powiedzmy, jeżeli w 2-3 lata będę chciał się skeszować i na cokolwiek innego wydać te pieniądze, bo tak jak mówię, pieniądze dla mnie są środkiem do celu zawsze, to jestem spokojny. Nie? Jeżeli miałbym kupować Bitcoina na przykład tydzień temu za 28 000, dziś za 26 i z tego powodu panikować, to nie wchodziłbym w rynek. Nie? Bo też nie jestem osobą, która jakby się wystrzela z kapiszonów, najwyżej, że tak powiem, trochę dłużej popije wodę z tego obiadu, nie? Okej, no ty wiesz, no patrząc perspektywicznie na rynek, no to myślę, że jest to realne też. Może nie wiem, jaka to będzie kwota, ale po halvingu myślę, że to mogą być naprawdę fajne liczby. No zwłaszcza, że patrząc historycznie, chyba tam nie pamiętam, 85 czy 90% osób, które zainwestowały do tej pory w Bitcoina, jest na plusie. Tak, ale tu wiesz, to zawsze trzeba zobaczyć, w jaki sposób jakby rynek Bitcoina się rozłoży, nie? Bo jeżeli pojawi się inwestor, tak jak mamy tego Michaela Saylora, nie? Co tak. tam kupuje te Bitcoiny, on nigdy nie sprzedaje. Nagle zacząłby sprzedawać i po prostu po kwartale by powiedział, że sprzedał. To tego typu informacja jakby dostała się na rynek, no to cena Bitcoina runie tak czy inaczej. Nie tylko ta informacja trafi na rynek, jak on by sprzedawał, sprzedawałaby też inna rzesza jego tam kolegów, powiedzmy, którzy by wiedzieli, że on sprzedaje, bo oni po prostu wiedzą, że jak taka informacja trafi na rynek, to spadnie. Nie? Tak. No bo to jest przecież jakby pan Bitcoin, nie? No Saylor to w ogóle jest maksymalistą totalnym Bitcoina. MicroStrategy w ogóle zaczęło w 2020 roku skupować. Pierwsze Bitcoiny kupili za 250 milionów dolarów. A teraz wiesz, masz jakieś tam poczytne portale, które piszą, że Vitalik tam 600 eterów przesłał na giełdę. No co to jest 600 eterów? No tak, nie? No dokładnie, 600 eterów to jest jakieś co milion dolarów. A gdzie ten gościu i jego firma ma tam tysiące bitcoinów? 150 tysięcy bitcoinów w wartości 3,9 miliarda dolarów. No i co ciekawe, że oni średni poziom zakupu bitcoina mają około 30 tysięcy dolarów. No w tym momencie mają stratę 600 milionów dolarów na tej pozycji. No ale myślę, że to może być trochę... Strata papierowa, nie? Strata papierowa, no ale ja w każdym razie trzymam mocno kciuki za Saylora i za MicroStrategy, żeby diamentowe ręce, żeby czekali. No myślę, że oni nie odpuszczą. Myślę, że będą trzymali do końca. Czyli no do końca ich albo Bitcoina. Ciężko zawsze mówić za kogoś, nie? Jak tak, to będzie. Tak. Tutaj jeszcze właśnie a propos Monika mówi, że była pomyłka, bo miała 26 032 dolary. No Monika, tutaj sytuacja jest taka, że kto jest bliżej tej ceny, wygrywa. No tutaj Pawczy miał 26 023 dolary, a cena Bitcoina to było 26 029 dolarów, czyli pomylił się o 6 dolarów, no a ty pomyliłaś się niestety. 3. Mówisz 29, to na 3. Nie, 26 029. O, rzeczywiście. No będziemy sprawdzać. Będziemy to sprawdzać. Ja bym na żywo nie sprawdzał, bo... Tak, bo tutaj na żywo to jest trochę zamieszane, ale sprawdzimy, na pewno odezwiemy się, damy znać, jak to wygląda. No a co w ostatnim odcinku No Comment w sobotę, który mieliśmy, to bardzo polecamy, jak ktoś chce się dowiedzieć o sekretach Bitcoina, to polecamy ten odcinek zobaczyć, jak to wygląda. Tak, ogólnie fajnie by było, jakbyście tam, wiecie, lajkowali, łapki strzelali, łapki. Może podzielili się tą telewizją śniadaniową z kimś. Tak, udostępniajcie, łapki w górę, prosimy was, łapki w górę, no bardzo to nam pomaga, no próbujemy tutaj walczyć z algorytmami YouTube'a, nie za bardzo to czasem wychodzi, no ale robimy co możemy, a wy nam jak nie pomożecie, to nikt nam nie pomoże. Także w zeszłym tygodniu naprawdę było same mięso, praktycznie godzinny odcinek na temat sekretów Bitcoina. Teraz też nas kwadrans też ma. Też kwadransik, już tu czwarty kwadrans idzie, ale no tutaj zapraszamy, no też w tą sobotę następny No Comment, jeszcze nie powiemy, o czym rozmawiamy, ale na pewno też będzie mięsiście, że tak powiem. Także no co, Tomku, chyba, że masz coś jeszcze do dodania na dzisiaj? Nie, już jakby nagadałem się. Starszy. Pozdrawiamy Sławka, który dalej jest w podróży, teraz jest w Chinach. Zobaczymy, czy dotrze spokojnie do Polski. Zapraszamy na jego Facebooka. Można sobie wejść i przeczytać jego dzienniki pokładowe.
Myślę, że bardzo fajna przygoda. Ja to przyznam, nie mam Facebooka, ale żona czasem mi tam podpowiada. No. Za Za tydzień Sławek już będzie z nami na kwadransie, także już widzimy się za tydzień ze Sławkiem, a my się widzimy w sobotę na No Comment, Tomku. Będę. Super, no to co, dziękujemy wam jeszcze raz za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz prosimy łapki w górę, udostępniajcie ten materiał, komentarze taktyczne, nietaktyczne i tak jak Stan Crypto tutaj wysyła nam informacje, go Kanga Rangers. No, to trzymajcie się wszyscy. Trzymajcie się, dzięki, cześć.